Cześć kochani, tu Ewa z kanału Z Turcją na Ty. Już dosłownie za chwileczkę zabiorę Was na bardzo wyjątkowy wieczór. Wieczór, który dla większości Turków nie jest zwykłą imprezą. Jest to bardzo bogaty kulturowo wieczór. Wieczór, który nazywa się Sıra Gecesi. Sıra w języku tureckim oznacza kolejkę, bądź też po kolei, bądź też pod rząd. A gece to po prostu noc. I tradycja tego wieczoru sięga kilkusetek lat i wywodzi się z bardzo wyjątkowego miasta na wschodzie Turcji, miasta, które nazywa się Urfa, a w zasadzie Szanlıurfa. I dlaczego taka właśnie nazwa, dlaczego nazwa Sıra Gecesi? Tradycja tego wieczoru wywodzi się z Urfy. Wtedy, kiedy zazwyczaj zimą grupy mężczyzn spotykały się w domach i co tydzień u innego gospodarza. Jeden tydzień jeden gospodarz, następny tydzień drugi i tak po kolei. I dlatego właśnie Sıra Gecesi, czyli noc po kolei. Oczywiście Sıra Gecesi była okazją do tego, żeby potańczyć, żeby posłuchać muzyki, żeby zjeść pyszne jedzenie, ale przede wszystkim tradycyjnie była to okazja do tego, aby przekazywać sobie z pokolenia na pokolenie wspaniałe i bogate tradycje, aby uczyć o życiu, aby dyskutować o polityce, aby nawiązywać przyjaźnie, ale także aby uczyć młodsze pokolenia niezwykłego szacunku dla starszych, dlatego że bardzo często ojcowie przychodzili na te właśnie Sıra Gecesi ze swoimi synami i była to swego rodzaju taka szkoła życia, taki klub życia. Dzisiaj turystycznie oczywiście na taką imprezę przychodzą całe rodziny, przychodzą kobiety, nie tylko mężczyźni. Mam nadzieję, że będzie to fajna impreza, będą tańce, będzie dobre jedzenie, będzie tradycyjnie robione çiğ köfte, ale to wszystko pokażę Wam za chwilkę. A ja jeszcze od siebie dodam, że jest tutaj ze mną w Stambule moja mama. Nie jest to jej pierwszy raz w Turcji, ale nigdy nie była w mieście Urfa i nadarzyła się taka okazja, że tutaj w mojej dzielnicy, w dzielnicy Beylikdüzü znajduje się restauracja, która nazywa się Ciğerci Yılmaz. To nie jest vlog sponsorowany. I właśnie ta restauracja organizuje taką Sıra Gecesi, dlatego razem z mamą postanowiłyśmy wybrać się. My już się właśnie teraz szykujemy i za chwileczkę Was zabiorę. Do zobaczenia. Aha, jeszcze na koniec oczywiście opowiem, ile taka noc kosztowała. Wyszłyśmy już właśnie z mamą z domu. Jeszcze takie tylko krótkie pytanie. Mamuś, czy masz jakieś oczekiwania odnośnie Sıra Gecesi? Tak, ja myślę, że będzie dobre jedzenie, tradycyjne jedzenie. Mam nadzieję, że będą tradycyjne tańce i oczekuję dobrej zabawy w sumie. Myślę, że wszystko to będzie spełnione z tego, co słyszeliśmy. To robią naprawdę tradycyjne, dobre rzeczy. Posmakujemy wszystkiego oczywiście, no i miejmy nadzieję, że dobrze będziemy się bawiły. Ja też mam nadzieję, że zabawa będzie fajna, przede wszystkim no i że jedzonko będzie fajne i muzyka też. Za chwilę zobaczymy się już z restauracji Ciğerci Yılmaz.
Jesteśmy już w tej restauracji. No słuchajcie, bomba, bardzo mi się podoba, bardzo takie tradycyjne siedzenia, ściany, no po prostu jest super. Póki co mamy kilka przystawek na stole, za chwilę o tym opowiem, ale jeszcze może zanim zacznie się cała Syrage Dzisy, już tam widzę za mną zespół się też rozkłada, może powiem dlaczego właśnie Urfa. Urfa jest niezwykle ważnym historycznie oraz kulturowo miastem Turcji, znajduje się na wschodzie Turcji, bardzo blisko granicy z Syrią, dlatego właśnie w mieście Urfa można usłyszeć język turecki, język kurdyjski oraz język arabski. Te wszystkie kultury tak naprawdę w mieście Urfa się mieszały. A z religijnego punktu widzenia miasto Urfa również jest ważne, dlatego że według wierzeń islamskich właśnie w mieście Urfa narodził się prorok Abraham. Także za chwileczkę zaczynamy naszą Syrage Dzisy. Ja się bardzo cieszę, jest bardzo dużo ludzi, jest dosyć gwarno, ale no, miejsce wygląda nieziemsko. Super, myślę, że będzie fajna zabawa. Przyszły już teraz nasze dania główne. Ja zamówiłam Urfa kebab. To jest takie mięsko mielone z przyprawami właśnie z miasta Urfa. A mama ma wątróbkę cielęcą, grillowaną. Jest też kilka przystawek na stole, także za chwilę Wam pokażę i poopowiadam, co tutaj na tym stole jest. Tutaj mamy Urfa kebab, czyli mięso mielone z przyprawami. Jest do tego kasza bulgur, jest pietruszka i cebulka z sumakiem oraz grillowany pomidor. Mama ma grillowaną wątróbkę cielęcą, podawane jeszcze na takich szpikulcach. Tutaj są różne przystawki, jest cebulka z sumakiem, jest acili ezme, czyli taka trochę bardziej pikantna pasta z pomidorów, pietruszki, papryki, cebuli chyba. Standardowo tutaj mamy pietruszkę, ale też widzę trochę mięty. Tutaj mamy habuć tarator, czyli taka podpróżona, podpieczona, podsmażona w zasadzie marchewka z jogurtem. Tutaj coś jogurtowego, tutaj jest hajdari, czyli taki jogurt z miętą. Jest też trochę sałatki. Mama ma szałgan do picia, a ja mam ajran. Zaczynamy, czekamy za chlebkiem jeszcze. Jeszcze przyszły kolejne przystawki. Tutaj mamy grillowaną cebulkę, duszoną chyba w zasadzie. Tutaj jest jakiś taki lawasz, chyba w takim sosie albo tłuszczu zamoczony. Mamy grillowane papryczki, ale mamy też moje ulubione içli köfte. Bardzo, bardzo smaczne. Także mamuś, smacznego. Słuchajcie, Urfa kebab to jest chyba jedno z moich ulubionych dań w Turcji. Mięsko jest tak niesamowicie soczyste, tak świetnie zgrillowane, jest chrupiące na zewnątrz, super soczyste w środku, bardzo aromatyczne, ma dużo przypraw. Jak jeszcze do tego pomiesza się z tym ezme, niebo w gębie. Niesamowicie pyszne.
Allah Allah. Kızlara tanışıp meşre Wydaje mi się, że ostatni element tej syra gecesi to çiğ köfte. Çiğ köfte już jest dobrze rozmieszane i teraz tak obserwuję, chyba będą już roznosić. Jest około 10 wieczorem chyba, ta cała impreza ma trwać do 12. Skorzystałam tutaj z chwili przerwy z zespołu i jest trochę ciszej, więc mogę trochę do Was pogadać. Cała impreza jest świetna. Przyznam szczerze, że niestety nie znałam chyba ani jednej piosenki, ale to nic. Głównie był tańczony halaj. Halaj można tańczyć trzymając się za paluszek i po prostu podążając za ludźmi. Halaj, każdy chyba może tańczyć halaj. Taki nasz, jak to się mówi, o pociąg? Nie, jak to się mówi, o pociąg. Taki jedzie pociąg z daleka, że wszyscy razem. Tutaj w Turcji takie tańce grupowe, za paluszki trzymane są bardzo popularne. No, miejsce nam się podoba z mamą bardzo, jest świetnie udekorowane, tak bardzo autentycznie, bardzo wschodnio-turecko, wschodnio-anatolijsko. Jedzenie, już chyba wspomniałam, też było bardzo smaczne, zwłaszcza mięso, wątróbka i çiğ köfte, które uwielbiam. No teraz czekamy jeszcze na çiğ köfte. No i jednym słowem jest wspaniale. Jeszcze tylko krótko powiem o cenie. Cena za osobę 1300 lira i tutaj w to mamy wliczone danie główne do wyboru. I tak jak wspomniałam i pokazałam wcześniej, ja miałam urfa kebab, mama miała ciğer şiş, czyli wątróbkę. I do tego było 11 przystanek. I do tego było 11 przystawek i coś do picia. Ja wzięłam ayran, mama wzięła szalgan, ale jeszcze po drodze wzięłyśmy wodę i herbatę. Jednym słowem 1200 lira za taki za danie główne plus przystawki i napój i muzyka i wielkie show i çiğ köfte robione przed oczami, dosłownie przed wszystkimi. No to myślę, że to jest świetna cena i jeśli ktoś chce spróbować takiej autentycznej zabawy, takiej wschodnio-anatolijskiej zabawy, no to na pewno szukajcie miejsc, które takie syra gecesi organizują, bo to jest świetna zabawa i świetne takie doświadczenie. To jest coś, czego w Polsce na pewno nie ma i to jest takie bardzo egzotyczne i bardzo nam się podobało. Dajcie znać, jeśli odcinek Wam się spodobał. Myślę, że było to coś innego niż typowe atrakcje w Stambule. Ja oczywiście będę czekać na Wasze komentarze. Zapraszam do subskrypcji,
bo ciągle większa część z Was jeszcze tego nie robi. Zapraszam do komentowania, lajkowania. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa!